Poczułem, że nogi mam jak z waty. Spojrzałem na swoich podwładnych. Na początku cisza. Widzę, jak ludzie się we mnie bezradnie wpatrują. A zaraz potem panika, krzyki niemal nie zniszczą stanowisk. Zacząłem rzucać mięsem. Kazałem im natychmiast wrócić do roboty. Zaraz potem poczułem, że muszę podjąć chyba najważniejszą decyzję w życiu. Czułem się, jakbym siedział na rozgrzanej patelni. Podpułkownik Stanisław Pietrow. Człowiek, który powstrzymał III wojnę światową. Historia Stanisława Pietrowa. Na jesieni 1983 roku, w czasie kiedy dwa wrogie sobie atomowe supermocarstwa, USA i ZSRR, trwały w totalnej wzajemnej nieufności oraz w nieustannym napięciu toczonej od kilku dekad tzw. zimnej wojny, każdy fałszywy nawet alarm mógł stać się początkiem globalnej katastrofy. I taki właśnie alarm przytrafił się 26 września 1983 roku pełniącemu wówczas służbę w podmoskiewskim Centrum Wczesnego Ostrzegania przed Atakiem Rakietowym Sierpuchow-15 radzieckiemu podpułkownikowi Stanisławowi Pietrowowi. Czas uciekał, amerykański atak nuklearny wydawał się realny i nieunikniony, a on miał zdecydować. Uznać to za błąd systemu, czy też rozpocząć apokalipsę. Teraz, kiedy w ciemnym pomieszczeniu pełnym radarów i migających świateł młody oficer radzieckiej armii ujrzał, jak nadzorowany przez niego system ostrzegawczy informuje: Amerykanie wystrzelili rakiety nuklearne, a podniesiony alarm brzmiał jak wyrok dla świata, nie zareagował automatycznie. Nie zawierzył systemowi. Zamiast natychmiast uruchomić decyzyjne procedury odwetowe, postanowił zaufać własnej ocenie, intuicji i doświadczeniu. Tamtego dnia kilka minut wahania jednego człowieka zdecydowało o losach milionów ludzi na całym świecie. Dzięki jego odwadze i chłodnej analizie świat uniknął najgorszego – III wojny światowej. Atomowej apokalipsy, która mogła zacząć się w jednej chwili. Kim był, przez lata pozostający w cieniu historii, człowiek, który powstrzymał globalną katastrofę, a o którym świat dowiedział się dopiero po niemal półtorej dekady? Czy to możliwe, że jedna decyzja oparta na intuicji i logice, wbrew wskazaniom niezawodnego ponoć systemu, mogła ocalić świat przed zagładą? Tego dowiemy się w dzisiejszym filmie. Witaj w kolejnym odcinku na kanale Faktolista. Jeśli film Ci się spodoba, prosimy zostaw lajka, zasubskrybuj i wciśnij dzwonek. To naprawdę pomaga i jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni. Bardzo dziękujemy również za komentarze, udostępnienia i podbicia filmów. Wszystko to robi ogromną różnicę dla algorytmu, a nas motywuje i pozwala nam działać dalej. Szczególne podziękowania przekazujemy naszym patronom. Wasze wsparcie i zaufanie jest dla nas naprawdę ważne. Dziękujemy. I zaczynamy. Świat w cieniu zimnej wojny. Aby w pełni zrozumieć dramatyzm decyzji, przed którą 26 września 1983 roku stanął podpułkownik Stanisław Pietrow, warto spojrzeć na szerszy kontekst światowej rywalizacji zbrojeniowej oraz napiętej rzeczywistości początku lat 80. XX wieku. Po krótkim okresie tzw. odprężenia w latach 70., w pierwszych latach kolejnej dekady relacje między Wschodem a Zachodem znów uległy znacznemu pogorszeniu. Trwająca od 1947 roku tzw. zimna wojna, czyli stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej, wojskowej i gospodarczej pomiędzy rywalizującymi supermocarstwami i stojącymi za nimi organizacjami polityczno-wojskowymi, czyli Układem Warszawskim i NATO, wchodziła w nową, jeszcze bardziej napiętą fazę. Na chwilę cofnijmy się do jej korzeni. W początku lat 50., kiedy Rosjanie weszli w posiadanie bomby jądrowej i dosyć szybko nadganiali amerykański potencjał atomowy, świat wszedł w szaloną erę MAD – Mutual Assured Destruction, czyli strategii wzajemnie zagwarantowanego zniszczenia, w której zasada była prosta.
Jeśli jedna strona użyje broni nuklearnej, druga odpowiada tym samym, doprowadzając do globalnej katastrofy i zagłady obu przeciwników. Doktryna, która opierała się na teorii odstraszania i miała zapewnić względnie stabilny, choć niepozbawiony napięć, pokój dla wszystkich dysponujących potężnymi arsenałami jądrowymi stron, ostatecznie stała się przyczynkiem do niekontrolowanej zbrojeniowej rywalizacji. Rywalizacji, która już w latach 60. za sprawą trochę na wyrost odważnej i mocno konfrontacyjnej wobec USA polityki radzieckiego przywódcy Nikity Chruszczowa oraz nieugiętej postawy niedocenianego przez niego amerykańskiego prezydenta Johna Kennedy'ego doprowadziła do największego kryzysu w historii powojennego świata, czyli tzw. kryzysu kubańskiego, podczas którego świat po raz pierwszy stanął na krawędzi konfrontacji nuklearnej. W latach 70. XX wieku świat mógł trochę odetchnąć. W tym czasie nastała faza pokojowej koegzystencji i dialogu pomiędzy mocarstwami, w ramach której administracje prezydentów Richarda Nixona i Geralda Forda prowadziły z Rosjanami kierowanymi przez Leonida Breżniewa między innymi rokowania w sprawie ograniczenia zbrojeń strategicznych, zakończonych układami SALT I i SALT II. Ponowny zwrot we wzajemnych stosunkach przyniósł rok 1979, kiedy to wciąż zbrojący się, pomimo rozmów i podpisywanych traktatów, Rosjanie z bratnią pomocą wjechali do Afganistanu, rozpoczynając tym samym jeden z najkrwawszych konfliktów XX wieku, a Amerykanie, wśród których również nie brakowało przeciwników polityki odprężenia, z czystym sumieniem powrócili do zaostrzonego kursu wobec rywala. Całkowity i ostateczny koniec polityki odprężenia nastąpił wraz z wyborem na prezydenta USA Ronalda Reagana, który w swoim słynnym przemówieniu z 8 marca 1983 roku, rywalizujący ze Stanami Zjednoczonymi Związek Radziecki, określił mianem imperium zła, a nieustannie towarzyszący zimnej wojnie wyścig zbrojeń ochroną dobra przed agresywnymi impulsami tego zła oraz walką między tym, co słuszne i co błędne. Zimna wojna wróciła z całą swoją złowrogą intensywnością. Toczyliśmy wojnę z kapitalizmem na całym świecie. W Afganistanie, w Ameryce Południowej, na Bliskim Wschodzie. Byliśmy w stanie wojny, ale odbywało się to w tajemnicy. Tak opisywał sytuację ZSRR w tamtym czasie Stanisław Pietrow. Po odwilżowe przesilenie we wzajemnych stosunkach nastąpiło już pod koniec lat 70., kiedy to w ZSRR do seryjnej produkcji skierowany został mogący przenosić głowice nuklearne mobilny pocisk balistyczny RSD-10 Pionier, w nomenklaturze NATO nazywany SS-20 Sabre, który miał zapewnić Związkowi Radzieckiemu możliwość tzw. selektywnego namierzania celów, której wcześniej mu brakowało. Wyrzutnie RSD-10 przy swoim zasięgu do ponad 5000 km miały zdolność dosięgnięcia i zniszczenia wszelkich celów i instalacji NATO w Europie przy minimalnym czasie ostrzeżenia. Tym samym Związek Radziecki uzyskiwał możliwość zneutralizowania taktycznych sił nuklearnych NATO za pomocą precyzyjnych uderzeń jądrowych. W 1979 roku, dysponując już 14, w tym jedną sprawną, mobilnymi wyrzutniami mogącymi przenosić tego typu pociski, Rosjanie poszli krok dalej i zaczęli rozmieszczać je wzdłuż całej zachodniej granicy ówczesnego ZSRR, zwłaszcza przy granicy z Polską oraz na terenach republik radzieckich, Ukrainy, Białorusi i Litwy. Każda rakieta RSD-10 Pionier w wersji Mod 2, uważanej na Zachodzie za podstawową, mogła nieść 3 niezależnie kierowane głowice nuklearne MIRV, które można było wystrzelić w różnych kierunkach w ramach jednego lotu rakiety. W tej sytuacji na reakcję NATO nie trzeba było czekać długo. Już 12 grudnia 1979 roku ministrowie obrony państw NATO formalnie zaakceptowali rozmieszczenie na terenie Europy Zachodniej nowych pocisków balistycznych średniego zasięgu MGM-31B Pershing II. Te zdolne były do przenoszenia głowicy nuklearnej W-85 na odległość około 1800 km, a czas ich dolotu do celów w ZSRR liczono w zaledwie kilku minutach,
4 do 6 minut po wystrzeleniu z RFN. Jednocześnie, jako że w końcowej fazie lotu rakiety te były naprowadzane radarowo, charakteryzowały się one niezwykle precyzyjną celnością, z marginesem błędu celności CEP wynoszącym 30 metrów. W kolejnych latach napięcie między wschodem a zachodem już tylko narastało. Obie strony konfliktu popadały w coraz większą psychozę, a świat coraz bardziej zbliżał się do niebezpiecznego punktu, w którym jeden błąd systemu albo źle odczytany sygnał mógł uruchomić lawinę wydarzeń nie do zatrzymania. W maju 1981 roku z inicjatywy owładniętego nieco paranoiczną wiarą w prewencyjny amerykański atak nuklearny ówczesnego szefa KGB Jurija Andropowa, radzieckie służby specjalne KGB i GRU rozpoczęły tajną operację o kryptonimie Rian, czyli rakietowy atak nuklearny. Celem tej największej i najbardziej wszechstronnej operacji wywiadowczej Związku Radzieckiego prowadzonej w czasie pokoju było zbieranie informacji wywiadowczych na temat potencjalnych planów administracji prezydenta Ronalda Reagana dotyczących przeprowadzenia pierwszego uderzenia nuklearnego na Związek Radziecki. Historyk Benjamin Fisher, analizując okoliczności, które doprowadziły do operacji Rian, wśród najważniejszych wymienia prowadzone na szeroką skalę niemal od początków prezydentury Reagana amerykańskie operacje psychologiczne PSYOP. Te celowe prowokacje prowadzone przez natowskie jednostki morskie i samoloty między lutym 1981 a listopadem 1983 roku miały przetestować wrażliwość radzieckich radarów, jednocześnie próbując uświadomić przeciwnikowi możliwości amerykańskich sił zbrojnych w zakresie prowadzenia wojny atomowej. W ramach tych manewrów okręty NATO na różnych akwenach, m.in. na Morzu Barentsa, Czarnym, Bałtyckim czy Norweskim, starały się pokazać, jak szybko i niepostrzeżenie potrafią się dostać na bliską odległość kluczowych radzieckich baz morskich. Natomiast amerykańskie bombowce, które celowo wysyłano w kierunku radzieckiej przestrzeni powietrznej, nakazując powrót dosłownie w ostatniej chwili, w dosyć niebezpieczny sposób testowały radzieckie systemy wykrywania. Choć można by pomyśleć, że także psychologiczne granice radzieckich decydentów i obsługi systemów wykrywania. Każdy taki lot powodował ten sam scenariusz. Sygnały ostrzegawcze na ekranach, nerwowe decyzje dowódców i jednostki gotowe do natychmiastowej reakcji. Wtedy, gdy napięcie sięgało zenitu, tuż przed przekroczeniem granicy, samoloty nagle zmieniały kurs i zawracały. Alarm opadał, ale niepokój pozostawał. Jakby tego było mało, 23 marca 1983 roku Ronald Reagan zaprezentował światu koncepcję strategicznej inicjatywy obronnej. Projektu, który media szybko ochrzciły mianem Gwiezdnych Wojen. W zamyśle amerykańskiego prezydenta miała to być tarcza ochronna. System zdolny uchronić Stany Zjednoczone przed atakiem nuklearnym i tym samym zmniejszający ryzyko globalnej wojny. Jednak zupełnie inaczej inicjatywę odebrano w Moskwie. Przywódcy ZSRR uznali ją za niebezpieczne zerwanie z dotychczasową zasadą równowagi sił oraz wyraźny sygnał rozpoczęcia militaryzacji przestrzeni kosmicznej w ramach nowej fazy wyścigu zbrojeń. Ówczesny sekretarz generalny KPZR, którym był już Jurij Andropow, oskarżył Reagana o tworzenie planów rozpoczęcia wojny nuklearnej w najlepszy sposób z nadzieją na zwycięstwo. Kulminacją tych amerykańskich podchodów psychologicznych były przeprowadzone w dniach od 2 do 11 listopada 1983 roku ćwiczenia Able Archer 83, których zadaniem było sprawdzenie procedur uruchomienia taktycznej broni jądrowej. W ćwiczeniach zastosowano nowy system szyfrowanej komunikacji, wprowadzono ciszę radiową oraz symulowany alarm DEFCON 1. To jest najwyższy stopień gotowości bojowej sił zbrojnych USA. Poziom, w którym wojna nuklearna lub konwencjonalna staje się niemal nieunikniona. Co istotne, w manewrach uczestniczyli również przywódcy państw europejskich. Skala realizmu tych ćwiczeń, połączona z dramatycznie pogarszającymi się relacjami między Stanami Zjednoczonymi a Związkiem Radzieckim, sprawiła, że część radzieckiego dowództwa uznała Able Archer 83 za rzeczywiste przygotowanie do ataku nuklearnego.
W odpowiedzi ZSRR postawił w stan gotowości własny arsenał jądrowy oraz jednostki lotnicze stacjonujące w NRD i Polsce, a alarm ten zakończył się dopiero 11 listopada 1983 roku wraz z oficjalnym zakończeniem natowskich ćwiczeń. Ta ogromna niepewność i napięte po obu stronach do granic możliwości nerwy osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, ale także podejmowane decyzje, często o nieodwracalnych skutkach, doprowadzały do wielu dramatycznych i zupełnie niepotrzebnych sytuacji, które jak w błędnym kole jeszcze bardziej nakręcały emocje, wrogość i wzajemne oskarżenia. Jednym z takich dodających dramatyzmu do tej niepewnej sytuacji międzynarodowej wydarzeń było zestrzelenie przez ZSRR pasażerskiego samolotu Boeing 747 linii Korean Air, lecącego z Anchorage na Alasce do Seulu, który 1 września 1983 roku omyłkowo wleciał w sowiecką przestrzeń powietrzną. Jak wykazały późniejsze ustalenia, przyczyną był błąd załogi. Nie przełączyli autopilota z trybu HGS na INS. Skończyło się to tym, że sowiecki myśliwiec przechwytujący Su-15 zwyczajnie zestrzelił lecący nad Sachalinem koreański samolot z 269 osobami na pokładzie. Całe zdarzenie było tragicznym splotem błędów i nieporozumień. Radziecka obrona powietrzna pomyliła cywilnego Boeinga z amerykańskim samolotem rozpoznawczo-szpiegowskim Boeingiem RC-135W Rivet Joint, który rzeczywiście operował w tym czasie w regionie, na wschód od wybrzeży Kamczatki. Związek Radziecki oficjalnie przyznał się do pomyłki, jednak przedstawiane wyjaśnienia szybko zaczęły budzić wątpliwości. W rzeczywistości RC-135W znajdował się około 1600 km od miejsca tragedii w międzynarodowej przestrzeni powietrznej. Tymczasem samolot koreańskich linii lotniczych w chwili trafienia znajdował się kilka kilometrów poza lądowym terytorium ZSRR, jednak wciąż w przestrzeni powietrznej obejmującej pas wód terytorialnych. W atmosferze skrajnego napięcia i strachu przed prowokacją ta niewielka różnica okazała się fatalna w skutkach. Wydarzenie to doprowadziło do jeszcze większego napięcia na linii Waszyngton-Moskwa. W odpowiedzi Stany Zjednoczone wprowadziły sankcje wobec ZSRR, w tym zakaz lotów państwowych linii Aeroflot do USA, a prezydent Ronald Reagan ostro wypowiedział się w tej kwestii, nie pozostawiając wątpliwości co do swojej oceny tragedii. Zestrzelenie koreańskiego samolotu pasażerskiego nazwał wprost masakrą, aktem barbarzyństwa oraz zbrodnią przeciwko ludzkości. Jeszcze bardziej poruszające słowa znalazły się w jego pamiętnikach, gdzie zapisał mrożącą krew w żyłach refleksję. Jeśli, jak spekulowali niektórzy, radzieccy piloci zwyczajnie pomylili samolot pasażerski z wojskowym, czy trzeba było wiele wyobraźni, by pomyśleć o radzieckim wojskowym z palcem blisko atomowego guzika popełniającym jeszcze tragiczniejszy błąd? Wnioski z tego okresu są jednoznaczne. Początek lat 80. XX wieku był momentem, w którym po raz kolejny świat znalazł się niebezpiecznie blisko katastrofy nuklearnej. Nie z powodu jakiejś jednej agresywnej decyzji, lecz przez narastającą spiralę strachu, błędnych interpretacji i wzajemnej nieufności. Obie strony konfliktu działały w przekonaniu, że przeciwnik przygotowuje się do nieuchronnego ataku, co prowadziło do eskalacji działań obronnych, które z kolei przez drugą stronę były odczytywane jako przygotowania ofensywne. Systemy wczesnego ostrzegania, ćwiczenia wojskowe i operacje psychologiczne miały zwiększać bezpieczeństwo, lecz w rzeczywistości zwiększały ryzyko przypadkowej wojny. Wystarczył błąd człowieka, wadliwy sygnał lub źle zinterpretowany manewr, by uruchomić mechanizmy, których nie dałoby się już zatrzymać. Zestrzelenie cywilnego samolotu tylko potwierdziło, jak cienka była granica między kontrolą bezpieczeństwa a katastrofą. Zanim historia zapukała do drzwi. W takim świecie permanentnego alarmu, podejrzliwości i presji czasu, w rzeczywistości napisanej bezdusznymi i powodującymi katastrofalne konsekwencje procedurami ery MAD,
Decyzje podejmowane przez pojedynczych ludzi, często tych zwykłych, tych, którzy stali na początku łańcucha decyzyjnego i od których rozsądku zależało więcej niż ktokolwiek chciałby przyznać, nabierały znaczenia nieproporcjonalnie większego niż kiedykolwiek wcześniej. Jednym z takich ludzi, oficerem, który 26 września 1983 roku, wbrew własnej woli, musiał poniekąd decydować o losach świata, stał się, jak już wspomnieliśmy, podpułkownik Armii Radzieckiej Stanisław Pietrow. Stanisław Jewgrafowicz Pietrow na świat przyszedł 7 września 1939 roku w Czernichówce, niewielkiej osadzie, która w praktyce była zapleczem wojskowym i bazą lotniczą położoną na północ od Władywostoku. Dorastał w rodzinie silnie związanej z wojskiem. Jego ojciec był inżynierem lotnictwa i czynnym pilotem myśliwskim w czasie II wojny światowej. Przeżycia z tego okresu odcisnęły na Pietrowie seniorze silne piętno. Podczas działań wojennych został zestrzelony przez Japończyków i doznał poważnego urazu głowy, a doświadczenie to sprawiło, że w późniejszych latach stanowczo przestrzegał syna przed lotnictwem. Gdy młody Stanisław zaczynał interesować się samolotami, słyszał tylko jedno ostrzeżenie: nigdy nie lataj. Kiedy matka Pietrowa zaszła w kolejną ciążę z drugim dzieckiem, rodzice doszli do wniosku, że nie będą w stanie utrzymać powiększającej się rodziny i w efekcie zdecydowali o wysłaniu Stanisława do szkoły wojskowej. Dla 17-letniego chłopca było to doświadczenie głęboko traumatyczne, które odebrał jako odrzucenie. Więź z bliskimi w końcu się urwała, a z matką spotkał się ponownie dopiero wiele lat później, po śmierci młodszego brata, kiedy oboje byli już w podeszłym wieku. Pietrow ukończył Kijowską Wojskową Akademię Inżynierii Lotniczej Sił Powietrznych ZSRR, a następnie w 1972 roku wstąpił do Radzieckich Sił Obrony Powietrznej. Jako oficer-inżynier zaczął pracę z systemami wczesnego ostrzegania, mającymi na celu wykrywanie ataków balistycznych ze strony USA i innych państw NATO. Jak wiemy, system, szczególnie taki, który kształtował rzeczywistość w ZSRR, bezduszny, kładący nacisk na bezwzględną dyscyplinę, z wiodącą rolą państwa w niemal każdej dziedzinie życia i w praktyce kompletnie pomijający rolę jednostki, nie sprzyjał mechanizmom samodzielnego myślenia. Jednak Stanisław Pietrow był jednym z tych radzieckich obywateli, którzy wbrew założeniom jakoś te mechanizmy w sobie rozwinęli. Dzięki temu, kiedy nadszedł moment próby, decyzja, którą podjął, okazała się aktem odwagi i człowieczeństwa, nieco wbrew systemowi, w którym przyszło mu dorastać i służyć. Apokalipsa nie na mojej zmianie. Nie jestem bohaterem. Byłem po prostu w odpowiednim miejscu i czasie. Tak Stanisław Pietrow podsumował wydarzenia, które przez niemal 15 lat pozostawały tajemnicą. Cofnijmy się zatem do chwili, gdy to odpowiednie miejsce i czas nabrały konkretnego znaczenia. W nocy z 25 na 26 września 1983 roku w tajnym mieście pod Moskwą, którego kryptonim Sierpuchow 15 nie pojawiał się oczywiście na żadnych oficjalnych mapach, grupa ludzi pełniła dyżur w pokoju pełnym ekranów i różnego rodzaju kontrolek. Na zewnątrz panował spokój i cisza. W pewnym momencie spokojne do tej pory pomieszczenie wypełniło się dźwiękami systemów wczesnego ostrzegania, które zaczęły sygnalizować coś, czego nikt nigdy nie miał tu ochoty zobaczyć. Według maszyn w kierunku Związku Radzieckiego zmierzała rakieta z głowicą nuklearną wystrzelona z terytorium Stanów Zjednoczonych. Rozlegające się alarmy poderwały wszystkich na nogi, a wśród załogi zapanowało gwałtowne zamieszanie. Czas, dotąd odmierzany rutyną zwykłego nocnego dyżuru, nagle gwałtownie przyspieszył. Sierpuchow 15 był zamkniętym miastem położonym około 100 km od Moskwy. Tutaj właśnie mieściło się Centrum Wczesnego Ostrzegania przed Atakiem Rakietowym SPRN Radzieckich Sił Powietrznych, które było jednym z dwóch, obok Piwan-1 we wschodniej Syberii, centrów kontroli systemu wczesnego ostrzegania OKO, zbudowanego pod koniec lat 70. jednego z filarów radzieckiej obrony strategicznej.
System ten odbierał dane z sieci satelitów USKS, wyposażonych w czujniki podczerwieni, zdolnych do wykrywania wszystkich możliwych miejsc startów wrogich rakiet balistycznych. Od 1980 roku satelity te dozór wszelkich potencjalnych miejsc odpaleń prowadziły całą dobę. Gdyby z terytorium Stanów Zjednoczonych wystartował pocisk nuklearny skierowany na ZSRR, to właśnie oko zobaczyłoby go jako pierwsze. Na długo przed tym, co najmniej 15 do 30 minut, zanim mogłyby to potwierdzić radary. W takiej sytuacji nasi przywódcy zyskaliby chwilę na zastanowienie. 10, może 12 minut. Opisywał wiele lat później działanie tego systemu podpułkownik Pietrow. Co jednak jeśli system zawiedzie, jeśli dane są błędne, a człowiek zechce się kierować tylko i wyłącznie tym, co widzi na ekranie, bez odrobiny refleksji? Wtedy maszyna, która w założeniu ma służyć obronie własnego terytorium, może stać się przyczyną ataku i niekontrolowanej globalnej katastrofy. I tak właśnie mogły potoczyć się wydarzenia z nocy 26 września 1983 roku, gdyby to maszyny, a nie człowiek, miały zadecydować o losach świata. Całe szczęście 44-letni Stanisław Pietrow, dyżurny oficer Centrum Ostrzegania, wskazań komputerów nie przyjął ślepo. To, że to właśnie on znalazł się w tym odpowiednim miejscu i czasie, było zwykłym przypadkiem. Zgodził się zastąpić kolegę, który w ostatniej chwili zgłosił chorobę. A jednak być może ta pozornie błaha decyzja, by stanąć tego dnia na posterunku, okazała się jedną z najważniejszych w historii i pozwoliła ocalić świat przed zagładą. Kiedy o godzinie 12:15:03 rozpoczynającego się właśnie 26 września na ekranie pojawił się komunikat o wykryciu startu międzykontynentalnej rakiety balistycznej LGM-30G Minuteman II z bazy na zachodnim wybrzeżu USA, Pietrow zachował zimną krew. Choć o pierwszym momencie, w którym uświadomił sobie, że nie jest to jedynie awaria komputera, sam później powiedział w filmie dokumentalnym Człowiek, który uratował świat: Zamarłem. Serce podeszło mi do gardła. Najpierw musiał się zmierzyć z chaosem, jaki zapanował wśród załogi. Kiedy go opanował, stanął przed decyzją, która w kilka minut mogła przesądzić o losach milionów ludzi. Coś mu jednak nie pasowało. Szybko starał się analizować, czy alarm jest prawdziwy, czy to jedynie fałszywy sygnał. Postanowił sprawdzić wyniki obserwacji wizualnej. Kiedy skontaktował się ze 101 kanałem wizualnym, usłyszał: Warunki obserwacyjne są trudne. Na zachodnim wybrzeżu jest dzień, na wschodnim wciąż panuje noc. Amerykańska baza znajduje się dokładnie na końcowej linii. Nie widać rakiety, ale nie ma pewności, że jej tam nie ma. Pietrow wspominał później: Sytuacja nie mogła być gorsza. Jeden zły ruch i rozpętałoby się piekło. Obie strony miały w swoich arsenałach wystarczająco dużo broni, aby zniszczyć świat 1000 razy. Mimo że teraz każda decyzja, każdy impuls mogły wywołać reakcję łańcuchową, to czasu na wahanie nie było. W ciągu kilku pełnych napięcia minut, w których Pietrow analizował możliwe scenariusze, w tym te, do których mogła prowadzić jego decyzja oparta wyłącznie na wskazaniach systemu, ostatecznie zdał się na własny rozsądek i intuicję. Zdecydował się zameldować, że jest to fałszywy alarm. Uważałem, że szanse na to, że ostrzeżenia są prawdziwe, wynoszą 50/50, ale nie chciałem być tym, który odpowiada za wybuch III wojny światowej. Mówił już po latach. W bunkrze na moment zapanowała cisza i ulga. Wszystko wydawało się opanowane. Jednak trwała ona zaledwie chwilę. 2,5 minuty później systemy alarmowe znowu zawyły, a czerwone światła ponownie rozświetliły pomieszczenie. Podpułkownik usłyszał komunikat. O godzinie 12:17:35 z amerykańskiej bazy wystartowała kolejna rakieta z głowicą nuklearną. Napięcie znów wzrosło do granic możliwości. Tym bardziej, że w ciągu kolejnych kilkudziesięciu sekund systemy uruchomiły się jeszcze 3 razy. O godzinach 12:18:06, 12:19:32 i 12:20:18.
Każdy nowy sygnał rozświetlał czerwone lampki w bunkrze, wywołując krótkie, nerwowe spojrzenia między oficerami. Z każdą kolejną minutą nadzieja na potwierdzenie pojedynczego błędu technicznego słabła, ustępując miejsca coraz bardziej realnej myśli o faktycznym ataku. Stanisław Pietrow, który jako oficer dyżurny w tej sytuacji był pierwszą instancją uruchamiającą cały proces decyzyjny w przypadku zagrożenia, musiał decydować. Regulaminy nie pozostawiały tu miejsca na interpretację. Pełniąc dyżur, miał obowiązek przekazać informację o ewentualnym ataku przełożonym, którzy decydowali co dalej. Gdyby uznał atak za realny, tak jak wskazywały komputery, i uruchomił ten formalny ciąg zdarzeń, sytuacja mogła wymknąć się spod kontroli w ciągu kilku minut. Rządzący wówczas ZSRR sekretarz generalny KPZR Jurij Andropow, który jak już wiemy od lat podejrzewał Amerykanów o przygotowania do ataku, z dużym prawdopodobieństwem uznałby alarm za realne uderzenie i zarządził natychmiastowy odwet. Innej interpretacji tego alarmu przez Rosjan nie sprzyjała też wspomniana już wcześniej retoryka prezydenta Ronalda Reagana, który otwarcie i dosadnie krytykował Związek Radziecki i nie ukrywał sprzeciwu wobec jego dominacji w Europie Środkowo-Wschodniej. Prowadzone od pewnego czasu amerykańskie operacje psychologiczne oraz trwające ćwiczenia Able Archer 83 wraz z postawionymi w stan gotowości arsenałami jądrowymi także mogły być przesądzające w kwestii tej ewentualnej, nieodwracalnej i katastrofalnej decyzji władz ZSRR. Podpułkownik Stanisław Pietrow jakimś cudem nie dał się ponieść tym wszystkim emocjom. Do końca zachował zimną krew i rozsądek oraz próbował myśleć logicznie. W jego głowie zrodziła się myśl, że żaden scenariusz rozpoczęcia wojny nuklearnej nie zakłada ataku jedynie 5 rakietami i to wyłącznie z jednej bazy. W logice zimnowojennej strategii wzajemnego zniszczenia taki scenariusz po prostu nie miał sensu. Gdyby ktokolwiek po drugiej stronie oceanu rzeczywiście planował rozpoczęcie wojny, musiałby liczyć na jej rozstrzygnięcie już w pierwszych minutach, a to oznaczało uderzenie na ogromną skalę. Skoordynowany, masowy atak, który sparaliżowałby przeciwnika, zanim ten zdążyłby odpowiedzieć. Pojedyncza rakieta, a nawet kilka rakiet, nie mogły spełnić takiej roli. Taki symboliczny cios byłby w istocie aktem samobójczym, bo druga strona natychmiast odpowiedziałaby pełną siłą swojego arsenału nuklearnego. W myśl doktryny wzajemnego zagwarantowanego zniszczenia nie było miejsca na półśrodki. Albo totalna wojna, albo jej brak. Pietrow wobec informacji, jakie posiadał, ostatecznie podjął skrajnie ryzykowną decyzję i wstrzymał się z uruchomieniem formalnej procedury, czekając na potwierdzenie sygnału przez radary naziemne. Wiedział, że jeśli alarm okaże się prawdziwy, każda minuta zwłoki skraca czas reakcji Związku Radzieckiego do minimum. Ale szczególnie przy tej skali rzekomego ataku nie oznaczało to przecież, że ZSRR zostałoby doszczętnie zniszczone, a USA odniosłyby pełen sukces. Niezależnie od tego, kto by rozpoczął taki atak, każda strona miała możliwość odwetu. Między innymi dzięki poderwanym samolotom lub strategicznym okrętom podwodnym, które są niemal niemożliwe do wykrycia. Przez kilkanaście minut tamtej wrześniowej nocy trzecia wojna światowa przestała być jedynie scenariuszem z podręczników strategii czy polityczną retoryką. Stała się realną możliwością, od której świat dzieliło kilka telefonów i kilka decyzji. W tym ta pierwsza, która należała do podpułkownika Pietrowa. Nie wiemy, ile tych symbolicznych siwych włosów pojawiło się na jego głowie przez te kilka chwil niepewności, jednak już wkrótce radzieckie radary ostatecznie nie potwierdziły ataku ze strony USA, a jego mocno ryzykowna decyzja okazała się słuszna. Przynajmniej dla świata, bo jemu samemu póki co wiele dobrego nie przyniosła. Znajdźmy winnego. Nie wiemy do końca, co taki czyn, jak ten podpułkownika Pietrowa, oznaczałby wówczas dla jego wykonawcy w armii któregoś z państw NATO. Ostatecznie było to podjęcie indywidualnego ryzyka, nie do końca zgodnego z procedurami, przy jednoznacznych przecież wskazaniach systemu. Jednak w realiach Związku Radzieckiego oczywistym było, że pochwały w takiej sytuacji nie będzie, a konsekwencje będą surowe.
W rzeczywistości faktyczny problem leżał nie w działaniu Pietrowa, lecz w samym systemie OKO. Późniejsze analizy wykazały, że czujniki podczerwieni umieszczone w radzieckich satelitach błędnie zinterpretowały, jako płomienie startujących rakiet, odbicia światła słonecznego od wysoko położonych chmur nad Stanami Zjednoczonymi. Specjaliści techniczni potrzebowali kilku miesięcy, by dokładnie ustalić źródło tego błędu. Rzadką konfigurację Słońca, chmur i orbity satelitów, która w żaden sposób nie była przewidziana w oprogramowaniu systemu. Podpułkownik sam z niedowierzaniem odnosił się do tej przyczyny. Wyobrażacie sobie? To było tak, jakby dziecko bawiło się lusterkiem rzucając słońcem. Banalny błąd zaawansowanego systemu OKO, który mógł skompromitować fundamenty wojskowej potęgi, należało zatem zatuszować. Decyzja Pietrowa, która zapobiegła nuklearnej katastrofie i dzięki której uczucie ulgi dało się odczuć zapewne nawet w Moskwie, nie stała się zatem powodem do dumy, a raczej problemem, który trzeba było zamieść pod dywan. Ktoś musiał być też winny i ponieść jakieś konsekwencje, a przecież nie ci, którzy system stworzyli, bo on oficjalnie był nieomylny. Racja, która w tym przypadku bezspornie była po stronie jednostki, nie mogła także, szczególnie w systemie autorytarnym, wybrzmieć szerzej, gdyż to mogło mieć nieodpowiedni z punktu widzenia władz wpływ zarówno na postrzeganie radzieckiego państwa, jego technologicznej nieomylności, jak i systemu jako takiego, ale także służyć innym za zły przykład niestosowania się do jednoznacznych wytycznych. Etykieta bohatera musiała jeszcze poczekać. Stanisław Pietrow zapłacił wysoką cenę za to, że owej nocy postąpił zgodnie z własnym sumieniem i intuicją, a nie zgodnie z procedurą. Po serii intensywnych przesłuchań zamiast odznaczenia dostał naganę. Oficjalnie za luki w raporcie. W jednej ręce trzymałem telefon, przez który meldowałem o sytuacji, a w drugiej interkom, przez który wydawałem rozkazy. Jak miałem jeszcze coś odnotować? Po latach tak podsumowywał tę kuriozalną sytuację. W konsekwencji został odsunięty od służby w centrum i przeniesiony na mniej newralgiczne stanowisko, a po kilku miesiącach ostatecznie sam zdecydował się przejść na wcześniejszą emeryturę. Decyzja, w dużej mierze wymuszona chorobą żony, która od lat zmagała się z nowotworem mózgu, równie mocno wynikała zapewne z emocjonalnego przesilenia i wyczerpania spowodowanego pracą pod wpływem silnego stresu i tego wszystkiego, co spotkało go potem. Sam przyznawał później, że miał dosyć ciągłych alarmów ćwiczebnych. Zacząłem nienawidzić nocy, niedziel i świąt, bo to wtedy dzwonił najczęściej. Wyjaśniał. W kolejnych latach Pietrow pracował jako starszy inżynier w Instytucie Badawczym TSNI Kometa, zajmującym się rozwojem systemów wczesnego ostrzegania i obrony przeciwrakietowej. Natomiast całe wydarzenie z 26 września 1983 roku zostało utajnione. Świat dowiedział się o nim dopiero w 1998 roku, kiedy to generał Jurij Wotincew, ówczesny dowódca Pietrowa, przywołał je w swoich wspomnieniach. Często takie indywidualne, ryzykowne decyzje jak ta podpułkownika Pietrowa, choć mające wielką wagę, przez lata lub nawet na zawsze pozostają niemal niezauważone, szczególnie w systemach, które zamiast odwagi nagradzają konformizm. Jednak cała ta historia pokazuje, jak niewyobrażalne skutki mogłyby one mieć, jeśli nie będą oparte na rozumie i sumieniu, a jedynie na ślepych procedurach i bezkrytycznym wykonywaniu rozkazów. Postać podpułkownika Stanisława Pietrowa pokazuje nam także to, że miarą człowieczeństwa nie jest przynależność do konkretnej społeczności, w tym przypadku ówczesnego z punktu widzenia Zachodu imperium zła, a jedynie dobrze wykorzystywane w odpowiednim momencie sumienie, rozum i odwaga. Spóźnione podziękowania od świata. Mimo że dzięki decyzji Stanisława Pietrowa ludzkość uniknęła katastrofy, to przez lata jego rola w tamtej nocy pozostawała tajemnicą. Dopiero wiele lat później, gdy świat już dowiedział się o tym wydarzeniu, pojawiły się pierwsze spóźnione podziękowania. Potwierdzenie, że jego decyzja naprawdę ocaliła życie milionów ludzi. 21 maja 2004 roku został wyróżniony Nagrodą Obywatela Świata wraz z nagrodą pieniężną w wysokości $1000,
w uznaniu za swoją rolę w zapobiegnięciu globalnej katastrofie. 2 lata później, 19 maja 2006 roku, doceniła go także Organizacja Narodów Zjednoczonych. Kolejne wyróżnienia przyszły z Niemiec w lutym 2012 roku, kiedy to otrzymał niemiecką Nagrodę Mediów, oraz 17 lutego 2013 roku w Dreźnie, kiedy podczas uroczystości w operze Sempera uhonorowano go nagrodą pokojową Dresden Prize wraz z czekiem na 25 000 euro. Te niespodziewane gratyfikacje bez wątpienia podreperowały sytuację finansową Pietrowa, który wraz z synem mieszkał w małym mieszkanku w podmoskiewskim Friazino. Co znamienne, uznania nie doczekał się we własnym kraju. Nawet gdy przemawiał w siedzibie ONZ, rosyjskie przedstawicielstwo opublikowało jedynie zdawkową notę prasową. Większość uwagi poświęcono przypomnieniu, że w czasie zimnej wojny zdarzały się liczne fałszywe alarmy, a systemy bezpieczeństwa działały w wielu etapach, sugerując tym samym, że nie można jako bohatera całej sytuacji stawiać na piedestale jednego człowieka. Stanisław Pietrow zmarł w 2017 roku w wieku 77 lat na zapalenie płuc. Na pamiątkę jego odważnej decyzji 26 września obchodzony jest jako dzień dla całkowitej likwidacji broni jądrowej. 26 września 2018 roku, to jest 35 lat po wydarzeniach z 1983 roku, Stanisław Pietrow został pośmiertnie uhonorowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych Nagrodą Przyszłość Życia, którą w jego imieniu odebrała jego córka Jelena. Historia Stanisława Pietrowa pokazuje, że prawdziwe bohaterstwo często pozostaje niezauważone, dopóki świat nie jest gotowy, by je dostrzec. Jego życie uświadamia, że odpowiedzialność, odwaga i zdolność do niezależnego myślenia nie zawsze spotykają się z nagrodą czy uznaniem, a największa siła człowieka często objawia się w tym, że potrafi działać z odwagą i determinacją nie dla chwały, lecz z prostego poczucia człowieczeństwa.